Z łezką wokół zbliżamy się do końca Malta Festival. Na koniec zostawiliśmy sobie jeden z najbardziej bogatych programowo dni, więc przejdziemy przez niego w następującej kolejności. Najpierw rozmowy, następnie teatr, a na koniec muzyka i wszystko w wersji premium. Dzień zaczęliśmy od wydarzenia Impact Talks, czyli cyklu rozmów i wystąpień na palące i inspirujące tematy. Na scenie pojawiło się ponad 20 wybitnych postaci z różnych dziedzin kultury i nauki. W gronie liderek zmian debatowała Dominika Kulczyk, a swoje ważne przesłanie przekazali Gaia Vince i Chris Bailey. Spotkanie prowadziła Magda Mołek. W klubie festiwalowym spotkaliśmy się z wybitną kuratorką sztuki Andą Rothenberg, która rozmawiała z kobietami z całego świata na temat kuchni pochodzącej z ich rodzimych stron i o tym, czego możemy się nauczyć o sobie nawzajem i społeczeństwie, w którym żyjemy, na podstawie tego, co kładziemy na talerzu. Wśród rozmówczyń była Grażyna Kulczyk, która opowiadała o kuchni szwajcarskiej. Ponad 50 ton piasku wysypano w hali nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich, żeby mogli na nim wystąpić śpiewający plażowicze. To właśnie Sun and Sea, niekonwencjonalna opera, za którą jej twórczynie zostały nagrodzone na Biennale w Wenecji. Poznań bardzo potrzebował takiej dozy słońca, a w jego promieniach będzie można się także wykąpać ponownie jutro, bo Sun and Sea zostanie wystawiony 3-krotnie w niedzielę. Prestiżowe tournée Elizabeth Costello po Europie trwa i jego kolejnym przystankiem jest Poznań. Spektakl Krzysztofa Warlikowskiego i Nowego Teatru na podstawie powieści noblisty J.M. Ketsiego to 4 godziny sztuki wymagającej, ale nagradzającej cierpliwość. I ciężko się dziwić, że było to jedno z najbardziej obleganych wydarzeń tej edycji Malta Festival. A na koniec, przedostatniego dnia Malty, zdecydowanie zmieniamy klimat w przenośni dosłownie. W strefie zielonej energii w klubie festiwalowym najmłodsi mogli obejrzeć spektakl o korzyściach wynikających z proekologicznych zachowań. Strefa ekologiczna cieszyła się ogromną popularnością i okazała się jednym z hitów festiwalu. Muzyczny wieczór zaczęliśmy od musicalu Drogi Iwanie Hansenie w Teatrze Muzycznym. To spektakl, który szczerze mówi o zdrowiu psychicznym i ubiera to w formę przebojowych i poruszających piosenek. Twórcami libretta oraz muzyki są twórcy oscarowych hitów takich jak La La Land, więc publiczność nie mogła wyjść niezadowolona. Musical myślę, że jest taką formą, która jest w stanie przyciągnąć do teatru bardzo szeroką widownię, bo tych, którzy lubią muzykę, tych, którzy lubią teatr. Dlatego to przesłanie tego spektaklu Drogi Ewanie Hansenie, Nie jesteś sam, jest wspaniale podane w tej atrakcyjnej muzycznej formie. Koncert zamknięcia festiwalu to zenit muzycznych wrażeń. Na ogólnodostępnej imprezie zebraliśmy się tradycyjnie nad Jeziorem Maltańskim. Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni pokazał się w nietypowym dla siebie elektronicznym wcieleniu, a Hollow Coves zahipnotyzowali zebranych swoimi czułymi, folkowymi dźwiękami. Luke i Rebel Babel Film Orchestra odegrali ścieżkę dźwiękową z filmu Chłopi, pomogli im w tym gościnnie Kaja oraz Kwiat Jabłoni. Finał to z kolei taneczny szał, który zapewnił nam Parow Stellar. Austriak przyjechał z pełnym zespołem, żeby rozruszać wszystkich swoim swingującym brzmieniem. Another single show is just a job. If I feel like that, I would quit it. And of course, you know, we come to Poland quite a few years, and I said before, I mean, we always ended up in a huge party. So, I mean, this is the best emotion you can get from the crowd. Którzy nie mieli dosyć wrażeń, zawitali na kolejne Silent Disco w naszym klubie festiwalowym. Z nami można się bawić do rana. Ostatnia tego typu impreza odbędzie się także w niedzielę po występie charyzmatycznego Brudu Ramzesa i koncercie Dark Swing. Malta nie przestaje tańczyć i nie przestaje zachwycać. Dziękujemy Wam wszystkim za tę energię, którą wypełniliście nasze wydarzenia. Dla takiej publiczności chcemy się starać i za taką właśnie publiczność wznosimy toast za miłość.